Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest z nami dzisiaj Ania. Dzień dobry. I przechodzimy do chyba najbardziej wyczekiwanego tematu od Ani, bo wiem, że bardzo dużo osób z Polski marzy o wylocie do Korei i chciałoby się dowiedzieć, jak w ogóle to zrobić. I może to nie będzie tutorial, bo każdego sprawa jest indywidualna, ale poproszę Anię, żeby opowiedziała, jak to się w ogóle stało, że ona się po pierwsze zakochała w Korei i postanowiła się tutaj przeprowadzić i jak do tego doszło. Dużo pytań na raz. Dużo pytań. Możesz na spokojnie, może zacznę od początku. Jak w ogóle Ci to wyszło, że zawsze marzyłaś o tym, żeby przeprowadzić się do Korei? Czy kto Ci tym zaraził? Jak to się stało? Nigdy nie marzyłam, żeby się przeprowadzić do Korei. Okej. Później się to marzenie narodziło, ale kiedyś, dawno temu interesowałam się Japonią. To tak się zaczęło. Tak, zaczęło się od japońskiego. Ale to się też... Kurczę, kiedy to się zaczęło? Chyba gimnazjum? Coś takiego. Miałam znajomą, która się interesowała koreańską muzyką i ogólnie Azją. Uczyła się japońskiego. Kilka tam znajomych w sumie. I one mnie tak zaraziły tym w jakimś stopniu. Miałam takie, o dobra, koreańska muzyka, ale nie miałam jakiejś obsesji. Nawet wtedy nie wiedziałam, że to jest koreańska. Po prostu miałam, o fajna muzyczka, nie? To tak się zaczęło. Też ten japoński mangi, anime i takie rzeczy. No i tak później już to się toczyło, bo przyszedł czas na liceum. Ja tak nikomu nie mówiłam, że interesuję się Azją, koreańską muzyką i tak itp. No i przyszedł czas na liceum. No i poznałam moje przyjaciółki, które się interesowały koreańską muzyką. Pozdrawiamy przyjaciółki. Tak, pozdrawiamy. I one się interesowały koreańską muzyką tak bardzo, że znały nowe zespoły, znały imiona, że po prostu były na bieżąco. Tak. Ja się zatrzymałam na Big Bang i 21, na takich najbardziej, takich starszych zespołach, można tak powiedzieć. No i tak podłapałyśmy temat, one tam zaczęły mi opowiadać o nowych zespołach, o tym wszystkim. Ja w tym tak nie siedziałam nigdy tak naprawdę jakoś tak mocno. No i tak się lata liceum toczyły i w pewnym momencie stwierdziłyśmy, że no w sumie możemy polecieć do Korei, uzbierać kasę i polecieć do Korei. Jedna z przyjaciółek nie mogła, ale miałyśmy jeszcze taką jedną przyjaciółkę z innej szkoły. No to ona poleciała z nami. I to był twój pierwszy taki daleki lot? Tak. No może nie daleki, nie pierwszy, no bo ja leciałam do Australii. Okej, czyli nie ma tematu. Tak, ale planowałyśmy to przez rok albo ponad rok, że kupiłyśmy bilety dużo wcześniej i będąc w szkole jeszcze pracowałyśmy, miałyśmy part-time joby. Żeby sobie zarobić. To poświęcenie, że jeszcze nastolatki, to miały się wtedy tak 18 lat. No tak, to był taki prezent na 18, można powiedzieć. Super, no. Że wtedy stwierdziłyśmy, że tak sobie pojedziemy. No i przyjechałyśmy, wynajęłyśmy tutaj 2 Airbnb, coś takiego, na Hongdae właśnie. Miałyśmy tutaj też jedną znajomą. Koreankę? Polkę. A, Polka, okej. I no, zostałyśmy tutaj na miesiąc. Stwierdziłyśmy, że przez 2 tygodnie Korei się nie zobaczy, bo to jest prawda. Przez 2 tygodnie przyjedziesz, zobaczysz i nie poczujesz tego klimatu tak w pełni. Więc przyjechałyśmy na miesiąc. Wydałyśmy zbyt dużo pieniędzy. Ja się do tej pory łapię za głowę, że po co ja tyle wydawałam, jeżeli... Ale na to zbierałaś, wiesz? No tak. Więc należało się. To wydałyśmy za dużo pieniędzy. Ja sobie zrobiłam wtedy tatuaż. Tak, i ten tatuaż ma historię taką, że zabrakło mi czasu i się raz zgubiłyśmy, żeby pójść na Namsan, wieżę Namsan, więc zrobiłam sobie tatuaż i stwierdziłam, że muszę wrócić na pewno, żeby tam pójść. Czyli takie postanowienie, okej. No i tak, i przyjechałyśmy tutaj, bardzo mi się podobało, im też się podobało. Wróciłyśmy do Polski, no i ja nie mogłam przestać myśleć o Korei. Już się zaraziłaś. Tak, już się zaraziłam. Tam później, nie że nasze drogi się rozeszły, bo nadal się przyjaźnimy, tylko po prostu ja zmieniłam szkołę. No tak, naturalna kolej rzeczy. Tak, i co? I stwierdziłam, że no w sumie mogę spróbować pojechać jeszcze raz. Przez rok dużo pracowałam. Tak. Przez rok dużo pracowałam, poleciałam do Korei tak spontanie w sumie. Ale miałaś jakiś taki cel, że spróbujesz tutaj zamieszkać, poszukasz możliwości, tak? To był taki ukryty cel, że moi znajomi wiedzieli, że pewnie będę planować, ale nie wiedzieli, że to się uda. Żeby nie zapeszać. Tak. Rozumiem, też tak często robię. Bo ja na początku przyjechałam na wizie turystycznej, bo nie wiedziałam, czy mi się spodoba jeszcze raz, jak przylecę. Nie wiedziałam, czy mi się uda tutaj zamieszkać, więc przyleciałam na turystycznej. Na szczęście miałam osoby, które mi pomogły, dały mi
Miałam osoby, które po prostu pozwoliły mi u nich mieszkać. I tak, miałam, Czyli Ci to dużo ułatwiło. Na szczęście tak. Też, no. Na szczęście, może nie tyle, że finansowo, ale na szczęście miałam start. Tak, miałam tak. kogoś, kogo kto mi pomoże po prostu zacząć i pokazać mi trochę to życie tutaj, no bo też byłam zielona, turystycznie nie? to też trochę inaczej wygląda niż tak. jak próbujesz mieszkać, no. No i tak się zaczęło. Po 3 miesiącach czas upłynął, nie miałam ani wizy, ani nic. A, i musiałaś wracać. No właśnie stwierdziłam, że nie jestem gotowa, żeby wrócić. I co? I zrobiłam tak zwany visa run. Poleciałam do Japonii na parę dni, okej. bo byłam w Japonii i stwierdziłam, że to jeszcze nie jest mój czas, żeby opuścić Koreę, że jeszcze spróbuję. Wróciłam do Korei, no i tam po pewnym czasie się zaczęła korona. No i tak się zaczęła korona, że mój bilet do Polski, bo miałam bilet do Polski. Bo trzeba w dwie strony, jak Tak. się leci do Azji. Tak, miałam bilet do Polski i tak w ogóle nie znalazłam wizy, w sensie nie znalazłam. No zaczęła się korona, więc te czasy... Nie mogłaś nawet wyrobić. Tak, te czasy to się strasznie pokomplikowały. Zatrzymali mnie w Korei, w sensie nie mogłam wylecieć do Polski, bo kwarantanna. Nie mogłam... No też lotów nie było, nie? No tak. Wtedy. No i zostałam bez ani turystycznej, ani bez żadnej wizy teoretycznie. No Uprowadzili nam ją. Ona chciała wrócić. No tak, ja miałam bilet do Polski, ja już byłam gotowa, ja już się pogodziłam mentalnie, że wracam do Polski. No i zostałam. Nigdzie nie mogłam lecieć. Tak, musiałam pójść do imigracji, dostałam specjalne przedłużenie, że ze względu na dziwną sytuację światową. No i dostałam to przedłużenie i stwierdziłam, że no w sumie jak już tak mi świat podpowiada, tak, to jest przeznaczenie. To zaaplikuję na studia. I zaaplikowałam na język koreański. Tylko właśnie przez tą koronę nawet nie mogłam wyrobić tej wizy. Zaaplikowałam, złożyłam wszystkie dokumenty, zapłaciłam, poszłam do imigracji, powiedzieli, dobra, przyjdź za 2 tygodnie, będziesz miała nową wizę, że studencką. Przychodzę za 2 tygodnie, oni do mnie, że nie możesz, bo jest taka sytuacja na świecie, że się nie da teraz przełożyć wizy. No i co wtedy z tą wizą było dalej? Cały czas Ci przedłużali tak koronową? Tak, przedłużali mi koronową, moja studencka przepadła, czyli moje pieniądze przepadły. Ale nie mogłaś studiować też? Nie. Więc moje pieniądze przepadły, nie mogłam pracować, więc to był po prostu chyba najgorszy czas, bo ani nic nie mogłam zrobić, bo na tej specjalnej wizie nie możesz mieć pracy. Więc ja byłam tutaj, uziemiona i nie mogłaś nawet pracować. Do szkoły nie mogłam pójść, pracować nie mogłam, babcia dziadkowie mi bardzo pomagali. No i tak się toczyło, że niestety straciłam trochę pieniędzy, przez to, że musiałam odwołać szkołę, więc musiałam zwracać pieniądze, bla bla bla. No ale w pewnym momencie się udało, poleciałam do Polski, tam na niecały miesiąc, poszłam do ambasady, zrobiłam wizę, wróciłam. No i studiowałam. Tą studencką, tak? Tak, to jest teoretycznie studencka, ale to nie są studia, bo to jest kurs koreańskiego. Okej. Więc poszłam sobie na taki kurs, w pewnym momencie się poddałam, bo za drogo. Tam po paru miesiącach na tym kursie możesz już mieć pracę dorywczą, więc sobie też pracowałam dorywczo. To super, że jest taka opcja, No i się w pewnym momencie poddałam, bo stwierdziłam, że za szybko idzie materiał, bo to naprawdę jest... Dużo nauki. Straszliwie dużo nauki i bardzo szybko idzie. Przerwę masz, nie wiem, tydzień. Przynajmniej w mojej szkole tak było, że przez 2 lata, no prawie 2 lata, masz tydzień przerwy co 3 miesiące, a tak to codziennie się uczysz. Więc mój mózg już parował, mój mózg już powiedział stop. Ale już teraz nie masz pamiętasz. efekty, Ania mówi biegle po koreańsku, więc to są tego efekty. Ale wiesz co, ja zauważyłam, że będąc na tym kursie, ja przestałam mówić po koreańsku, bo się zestresowałam. Na początku super, ale potem jak szłam w górę i w górę, to mój mózg już parował. Za dużo tego było. Tak. Więc przerwałam. Ja już miałam wtedy podpisany kontrakt z agencją, ale miałam tak napisane, że... Bo nie pracowałam dla agencji, tak? Bo już znalazłam sobie agencję, oni już chcieli, żebym wyrabiała wizę, ale ja powiedziałam, że chcę najpierw skończyć kurs. I się ponownie zapisałaś? Nie. Właśnie ja miałam z nimi kontrakt. Oni do mnie, że już dawaj teraz wyrabiaj wizę, bo żeby wyrobić wizę musisz do Polski i z powrotem. Ale ja im powiedziałam, że dajcie mi jeszcze trochę, bo chcę mieć wyższy level koreańskiego. Więc zostałam jeszcze na szkole. No i jak skończyłam to, jak się już poddałam, zwróciłam się do nich znowu, oni mi wyrobili wszystkie dokumenty, zanieśli do imigracji, ja wróciłam do Polski na jakiś czas, wróciłam z powrotem i oto jestem. Oto jestem. Czyli agencja tak, jako że chcą z Tobą współpracować, to oni też pomagają w dokumentach? Tak. No to jest myślę dobra informacja. Uważajcie, jeżeli chcecie tak
też pracować tutaj jako entertainer E6 itp., to uważajcie też na agencję. A masz jakieś takie wskazówki, czego unikać? Wskazówki, czego unikać, po prostu patrzcie na kontrakty. Nie płaćcie im za dużo. Ale jak nie płacicie? W sensie nie płaćcie procentów za dużo, bo agencja pobiera procent z pracy. No tak, tak. No i też... Czyli jaki procent to jest taki w porządku na ten rynek? Teoretycznie w kontrakcie jestem od góry, że chyba bodajże do 50% czy do 60%. To jest tak od góry. No. Ale no ja uważam, że powinno być dużo mniej. Tak maksimum 30, nie? Maksimum 30, żeby też, żeby wyżyć. To Ale pierwsze. lubią właśnie, jak ktoś jest taki przyjezdny, zrobić 50, tak? I No. da się na przykład negocjować? Myślę, że się da, jeżeli Cię agencja chce. Jeżeli Cię agencja nie chce, to Ci powiedzą wyższy... Albo bierzesz, tak. albo do widzenia. No. I też nawet mogą Ale- Ci powiedzieć, żeby płacić za tą wizę, gdzie się nie powinno płacić za wizę. Okej. Ja nie płaciłam, bo miałam, no po prostu oni mi chcieli ze względu na koreański, właśnie koreański to jest ważna rzecz. No i też po prostu im się spodobałam, więc chcieli mnie koniecznie, więc nie musiałam płacić. Czyli, sorry, że ci przerwę, nawet jako modelka, gdzie modelki raczej pozują, bo teraz jeszcze nie mówimy o aktorstwie, tylko Tak. o modelingu, no to mimo wszystko znajomość koreańskiego jest dla nich jakby wartością nadrzędną, że jak będą mieli dwie modelki, to wybiorą tą z koreańskim? Może nie tyle, że nadrzędną, ale ja zauważyłam, że jeżeli umiesz koreański i nawet idziesz na sesję, tak? I coś powiesz po koreańsku, oni Cię zapamiętają. O, okej. Zapamiętają Cię, polubią Cię, bo mają możliwość rozmowy z Tobą, no i potem mogą Cię zatrudnić jeszcze raz, tak? Okej, no ma to sens. Sorki, bo Ci przerwałam, coś chciałaś powiedzieć. Tak. Jeżeli jest na przykład dobra agencja, jeżeli agencja jest profesjonalna, to oni za Ciebie zrobią te dokumenty. Bo to jest naprawdę kupę roboty. To jest stres, kupę roboty, łażenie do imigracji i w ogóle ja wiem, jak to moi znajomi przeżyli. Dlatego ja jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam agencję, która mi zrobiła to wszystko za mnie. Ja nic nie zrobiłam. Ja tylko przyleciałam do Polski, poszłam do ambasady, dałam papierek, dostałam wizę i wróciłam do Korei. Więc oni wszystko mi załatwili. Więc na to też trzeba patrzeć, jak agencje się... No a jak znaleźć taką agencję, taką dobrą agencję? Teraz tutaj ciężko znaleźć dobrą agencję, bo ja na przykład sama teraz pracuję bardziej jako freelance, ale no ja znalazłam swoją agencję przez Instagrama. O, Tak. okej. Ale też będąc tu w Korei znam osoby, które pracują w tym samym zawodzie, więc dzięki tym osobom też byłam w stanie poznać odpowiednich ludzi i dowiedzieć się właśnie tych informacji, która agencja jest dobra, która nie za bardzo. Okej, czyli po prostu też, no tak jak w każdej branży, a szczególnie tego typu, co my mamy powiedzmy podobne, no to warto jest znać środowisko i ludzi z branży, nie? Bo to Dokładnie. zawsze ułatwi i też pomoże w tym, żeby się nie nadziać gdzieś tam na jakichś oszustów, nie? Tak. Ale jest ogólnie coś takiego, że gdzieś tam czyhają, wiesz, za rogiem ludzie, którzy chcieliby oszukać właśnie tych przyjezdnych? Nie wiem, może nie tyle, że oszukać, ale zarobić. Właśnie te procenty. Czyli trochę wykorzystać. Tak, albo na przykład jakaś agencja zauważy, że ta osoba nie będzie dobrze zarabiała dla mnie, no to powiem jej, żeby zapłaciła za tą wizę. Co jest, z tego co wiem, chyba nawet nielegalne. No ale oni, no kasa, tak? No tak, tak. Nie, może masz jakąś złotą radę na koniec, nie poddawać. Złota rada to taka, zaróbcie pieniądze, zanim przylecicie do Korei. Bo ja popełniłam taki błąd, że byłam młoda, głupia i ciekawa świata, przyleciałam bez tak naprawdę planów. Chociaż to jest spoko, że bez planów, bo to tak na chillku, Że musiałaś nie? się wtedy dopasować. Tak. No dobra, ale wtedy tak ile potrzeba pieniędzy, tak mniej więcej? Wiadomo, im więcej, tym lepiej, ale takie minimum, żeby tutaj przylecieć, to na ile się nastawić, żeby sobie odłożyć? Zależy kto jak żyje. No tak, ale no przyjmijmy, że wiadomo, jak ktoś jest, wiesz, w takim wieku, gdzie, nie wiem, skończył studia, czy skończył liceum, no to no nie jest jakoś, wiesz, może taki, że tak powiem, wymagający. Ja dokładnie znam ten klimat, Ty też pewnie znasz ten klimat, kiedy, wiesz, wyprowadzasz się z domu i po prostu tak. robisz wszystko tak, żeby tylko przeżyć do tego ostatniego. No to przyjmijmy, że życie skromne, na początku przygody koreańskiej, to ile kasy trzeba zabrać, żeby
tak mniej więcej, żeby dać radę? Zależy, gdzie chcesz mieszkać, bo ja też w pewnym momencie ze względu na kasę wylądowałam w tak zwanym gościłonie, czyli wynajmowałam sobie pokoik, gdzie jest tylko łóżko, biurko i to wszystko. Okej, przyjmijmy, że klient się zgadza na to. To taki pokoik czasami $250 za miesiąc. za miesiąc. Singapurskich? Czy amerykańskich? 250 000 won. O, czyli singapurskich, no, czyli razy 3. No dobra, to nie jest jeszcze taka zła cena, chociaż jak na pokój to Można- dosyć dużo. Mogę tak powiedzieć, że w tym momencie na same rachunki, mieszkając w innym mieście, gdzie jest teoretycznie taniej właśnie, że depozyt itp., mam większe mieszkanie niż w Seulu, ja płacę 1,5 miliona za tak Ile to jest 1,5 miliona? 1500 singapurskich. O, za same rachunki, no to No dużo. za same O, rachunki dużo. w sensie transport. Okej, takie miesięczne wydatki. Tak, Okej. czynsz, gaz, wszystkie te rachunki, telefon, internet. To ile trzeba zarobić tak miesięcznie, żeby na przykład tutaj wyżyć? Oj, ja jestem Na freelancer, bardzo to ja nie skromnym wiem. poziomie. No tak przynajmniej milion, nie? Przynajmniej milion, okej. No. Tak myślę, że przynajmniej milion, bo inaczej to będzie ciężko. No ja też mam więcej płacę, bo jeszcze tam ubezpieczenie, jakieś takie rzeczy, ale tak? to też jest też mega ważne. Ogólnie jak gdzieś tam lecicie, to ubezpieczenie to jest bardzo ważne, bo nie chcecie później płacić za to wszystko z własnej kieszeni, bo dodatkowy wydatek. Dobra, czyli w sumie nie mamy takiej kwoty, ile mniej więcej odłożyć. No tak. Ale po prostu odłożyć, żeby nie było później, że tak zaproszeniem zostać z ręką w nocniku i nie wydajcie za dużo na sam początek, bo na sam początek to człowiek zawsze się zachłyśnie tym, Że i zaszaleje, później tak. odrobię. Poczekajcie, bo znajdą się lepsze okazje na 100%, nawet jeżeli chodzi o ubrania. Na 100% zobaczycie później to samo ubranie gdzieś taniej. Tak. Taka zasada od Janusza, nie? Okej. Dobra, moi drodzy, jak macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu. Możecie też oczywiście zaatakować Ani Instagrama i Atakujcie. ewentualnie pisać. Ania jest tam bardzo aktywna w ostatnim czasie i myślę, że jak coś tam do niej napiszecie, to pewnie też Wam postara się odpowiedzieć. Więc moi drodzy, dzięki Ania za dziękuję. wystąpienie w moim kolejnym odcinku. Widzowie Cię uwielbiają, więc no. A widzimy ja się- Was, więc tak. Papatki, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!